Cześć! Dzisiaj omówię ponad 20 odmian ogórków odpornych na choroby. W większości, to znaczy może w połowie F1, a w połowie nie F1, w większości pochodzenia wschodniego. Zapraszam na film. Niektóre z tych odmian dostałam z Polski, pozdrawiam, a niektóre zakupiłam na różnych stronach internetowych, na stronie ukraińskiej, na stronie niemieckiej, Deaflora i pokażę Wam, jak one wyglądają. To jest tak zwany finger, czyli palczyk, czyli palec. Siałam po 3 nasiona w jednej takiej małej doniczce, żeby wysadzić je razem. No i nie wszystkie wzeszły. To jest palczyk. Na pewno znacie w Polsce. Jest to ogórek rosyjski albo gruziński, popularny w Polsce i to ma być ten ogórek, który jest taki odporny na choroby i warunki atmosferyczne i długo owocuje. Nikt tak naprawdę nie wie, nawet internet nie wie, co to jest za odmiana, tak wiecie, oficjalnie, ale mam dwa. Następnym będzie konkurent. Wezmę sobie tą całą tacę. Następnym będzie konkurent. I to jest także znana odmiana w Polsce. Dostałam nasiona z Polski. Jest wczesny, jest smaczny, pochodzi z Krymu. Dorastają pędy do 2 metrów. Owoc jest długości 12 cm, waga 100 gram, odporny na choroby. Ale strona internetowa powiedziała, że może gorzchnieć, gdy ma za sucho, czyli normalnie tak jak dla ogórków, czyli to jest konkurent. Jeśli słyszycie skrzypienie i hałasy, to są moje drzwi od szklarni, bo jest bardzo silny wiatr. Już nie wiem, przez ponad tydzień wieje i po prostu szkoda gadać. Przechodzimy do następnych ogórków. Następnym ogórkiem jest Gerello. To jest Gerello. 3 nasionka wzeszły. I to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest odmiana wschodnia. Jest wczesny, od wschodów 45-47 dni do dojrzałych ogórków. Ogórki o masie 80-90 gram, 10-12 cm. I co się właśnie mi podoba w tym ogórku, to pisze, że owocuje przez ponad 50 dni, czyli przez jakieś 1,5 miesiąca będzie produkował ogóreczki. No zobaczymy, czy to się sprawdzi w praktyce. Będziemy testować, który ogórek tak naprawdę jest taki odporny, który tak naprawdę jest taki plenny. Zobaczymy w praktyce. I ten ma być także wytrzymały na niskie temperatury i bardzo smaczny. Następnym ogórkiem jest ukraiński Raznosow. Bardzo mało jest informacji na temat tej odmiany w internecie. Wiem, że była sprzedawana na Allegro, ale nie ma informacji ani w języku polskim, ani w języku angielskim. Jeżeli uprawialiście tę odmianę, to proszę o jakiekolwiek informacje, bo ja mam tylko taką informację, że być może pochodzi z Gruzji. No nie wiem, wygląda na to, że jest w Polsce popularny, także pewnie jest dobry. I wszystkie nasionka wzeszły. 3 nasionka wzeszły i wygląda bardzo zdrowo. I 0 informacji w internecie, ale myślę, że jest dobra, bo wzeszły bardzo żwawo. Wyglądają ładnie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w praktyce. Następna odmiana to Cezar F1. Jest to odmiana podobno najlepsza do kwaszenia. Jest średnio wczesny, ma silny wzrost, jest bardzo plenny, jest grubobrodawkowy i białokolcowy. Owoce są wyrównane, kształtne, bez tendencji do żółknięcia, ma długą żywotność i jest odporny na choroby dyniowatych. No, wiem, że te odmiany F1 prawdopodobnie będą super dobre, ale zobaczymy, która będzie najlepsza. Właściwie najbardziej czekam na porównanie z Octopusem F1, który już jest legendarny, jako że ma być taki odporny. To jest Octopus, 2 nasionka na 3 wzeszły. U mnie Octopus nie był taki dobry. Nie wiem, czy miałam
złe nasiona, czy ktoś, jak zamawiałam na eBayu, czy w ogóle dostałam oktopusa, czy nie, bo nie był w oryginalnym opakowaniu. W tym roku mam nasionka z Polski. No i zobaczymy, jaki będzie, bo ma być średnio wczesny, bardzo plenny. Ma mieć dużą odporność na choroby, na parcha dyniowatych, ma być tolerancyjny na mączniaka prawdziwego i rzekomego oraz wirusa mozaiki ogórka. Czyli w sumie na wszystkie choroby ogórków oktopus ma być odporny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w moich warunkach angielskich, w moim ogrodzie, czy rzeczywiście będzie taki odporny w porównaniu do tych innych. Następnym mieszańcem, który dostałam, jest Alliance F1. Wszystkie nasionka wzeszły i Alliance ma być bardzo plenny, ma być dobry do przetworów, jest grubo brodawkowy, wyrównany i proporcjonalny, słodki w smaku. Wczesny, 62 dni od wschodów, czyli 2 miesiące, bardzo dobrze wiąże owoce podczas chłodnej i deszczowej pogody. Jest wysoce odporny na parcha, tolerancyjny na mączniaka prawdziwego i rzekomego i żółtaczki nerwów ogórka, o czym w życiu nie słyszałam jeszcze, że taka choroba istnieje, ale ten Alliance właśnie ma być na to odporny. Następną odmianą jest Julian F1. Z Juliana wzeszły 2 nasionka na 3. Jest bardzo plenny, utrzymuje zielony kolor przez cały okres wegetacji. Jest odporny na parcha i tolerancyjny na mączniaka. Tak mówi internet, ale wiem, że Julian jest jedną z tych polecanych przez moich widzów i widzów innych YouTubeowiczów odmianą. Następną odmianą jest Russian Pickling, czyli rosyjski do przetworów. Tak to się tłumaczy. Do konserwowania, do kiszenia, ale to jest właśnie ten Russian Pickling. Jest bardzo smaczny, kruchy, słodki i soczysty. Jeden z najlepszych ogórków. Jest jasnozielony i owoc dorasta do 15 cm. Zobaczymy w praktyce, czy to jest ta sławna odmiana, którą niektórzy z Was uprawiali i byli bardzo zadowoleni. No nie mogę się doczekać efektów, właśnie jak te odmiany będą rosły, ale nie wiem tylko kiedy je posadzić, bo mamy w przyszłym tygodniu, gdzieś tak czwartek, potem poniedziałek, temperatury w nocy 8 stopni, czyli na mojej działce może być 6, czyli nie wiem, może przesadzę je do większych doniczek i jeszcze zaczekam, nie jestem pewna. Następną odmianą jest Zephyr F1 i Zephyr F1 wschody bardzo dobre. Jest wczesny, jest bardzo plenny i ma silny wigor i jest tolerancyjny na mączniaka rzekomego. Czyli wszystkie te odmiany, jak do tej pory, widzicie, są w jakimś stopniu odporne na choroby. W tym roku nie uprawiam śremskiego, bo wszyscy mówią, że jest taki słaby, ale u mnie nawet dobrze sobie radził. Prawdopodobnie to zależy od tego, gdzie uprawiamy. Być może w Polsce już był tak często uprawiany, że te choroby po prostu grasują, a tutaj w Anglii może środowisko jest inne, może inne szkodniki i choroby tutaj występują. Ciężko jest mi to powiedzieć. Ta odmiana jest ze strony Dea Flora, ma niemiecką nazwę Vorgebirgstrauben, co się tłumaczy na Foothill Grapes, czyli winogrona u podnóża wzgórz. I podobno jest to bardzo sławna odmiana w Niemczech, która pochodzi z okolicy Bonn. I jest to najczęściej podobno uprawiana odmiana tam. Ma gładką skórkę, pozostaje długo smukły, jest twardy i kruchy nawet po zakiszeniu. I ma wiele ogórków z jednego węzła, dlatego ta nazwa winogrona. Czyli podobnie jak ten ogórek To Everyone's Envy, który wygląda jak obwieszony winogronami. I ta odmiana jest wczesna. Zobaczymy. Wzeszły 2 nasionka na 3. Zobaczymy, jak sobie poradzi w moich warunkach, nie niemieckich. Następną odmianą, tym razem ze strony internetowej ukraińskiej, jest Game, czyli gra. I zobaczcie, jaki bidulek. Po prostu późno wzeszedł, 1 tylko na 3. No i co mogę powiedzieć o tych nasionach ukraińskich, to, że większość z nich po prostu była stara. Wschody były bardzo słabe i więcej nie będę zamawiać z tych stron,
ogorod.ua i organicseeds.top. Po prostu gówniane nasiona. Niektóre wzeszły, ale po wielkich trudach. No i ta gra jest średnio późny, ma jasnozielone owoce z paskami 10-11 cm i ma zwiększoną odporność na mączniaka prawdziwego, czyli będę niańczyć tą jedną roślinkę, żeby zobaczyć, czy naprawdę jest taki odporny. Następną odmianą jest swojak. Swojak tak samo, widzicie, jedna tylko wzeszła roślinka. Jest to odmiana średnio późna, 50-60 dni od wschodu. Długie, rozgałęzione łodygi, niewiele liści, duże owoce, 90-180 gram, 10-15 cm, odporny na suszę i mączniaka prawdziwego. Cieszę się, że te odmiany, które są odporne, właściwie wzeszły, bo 3 odmiany tutaj nie wzeszły wcale. Kasati, Klialiuk i Maliuk, w ogóle nic na razie, ale te odmiany odporne są. Następnie posiałam miks 4 odmian, z których wzeszły 3 roślinki, ale wszystkie te 4 odmiany są w jednym opakowaniu, więc może to być ta sama odmiana, nie wiem, więc liczę ją jako jedną, ale mają to być odmiany, wiecie, o różnych terminach wschodów, dużej odporności, długie owocowanie, bardzo plenne, bez gorzkości, odporne na wiele chorób i pogodę. No, przetestujemy. Następnym jest zasoloczny, co prawdopodobnie oznacza, że jest dobry do kwaszenia, ale nie ma informacji oficjalnych, które mogę znaleźć. Może znacie tą odmianę, bo wiem, że jest sprzedawana na Allegro i innych stronach jako nasiona kolekcjonerskie ogórków. Jeżeli macie jakieś informacje, to powiedzcie mi w komentarzach. Następną odmianą jest lot motylka. Tylko jedną mam roślinkę, ale jest to odmiana F1 i ponoć szybko dojrzewa i można powtarzać siewy. Jest odporny na choroby, jest to silna roślina i genetycznie bez gorzkości. No zobaczymy, jak szybko właściwie urośnie tak naprawdę. Na razie ze wschodami się nie spieszył. Następną odmianą jest Parade, z niemieckiej strony Dea Flora, co oznacza parada, ładne wschody. I jest to piękny, gładki, błyszczący, ciemnozielony ogóreczek i jest to historyczna odmiana rosyjska, sprzedawana na stronie niemieckiej, wytrzymała na trudne warunki pogodowe, jest wczesny, plenny i niezawodny. No, oby taki był. To Everyone's Envy to jest odmiana, o której wielokrotnie mówiłam. Mam ją posadzoną tutaj w szklarni, mam ją posadzoną w tunelu foliowym, tym nowym. No i chcę zobaczyć też, jak rośnie w gruncie, żeby porównać, ale to jest ta odmiana obwieszona owocami, 3 do 6 ogóreczków z jednego węzła. Jest bardzo plenny, wczesny, kruchy, 9-12 cm długości, odporny na choroby i warunki atmosferyczne, długo owocuje, no i właśnie wygląda jak obwieszony winogronami na zdjęciach. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie. Następną odmianą jest odmiana ze strony niemieckiej, ale jest to odmiana francuska, Fin de Meaux. Można ją także powtarzać w sezonie, jest bardzo smaczny na przetwory i na bezpośrednie spożycie. No, więcej informacji nie było, nie mogę nic powiedzieć. Następna odmiana jest to Kustowoy i jest to właściwie ostatnia odmiana, 3 wzeszły, 1 troszkę później i tłumaczy się to jako pędzel. Dostałam te odmiany gratis, za darmo. Wygląda, że jest to odmiana wczesna, owocuje po 45 do 50 dni i jest to odmiana krzaczasta. 50-70 cm z krótkimi pędami bocznymi, dlatego nazywa się pędzel. No, zobaczymy, czy to naprawdę tak wygląda, ale tej odmiany nie posadzę przy moim płocie ogórkowym, jako że jest to odmiana krzaczasta, posadzę ją gdzie indziej. Powiedzcie mi w komentarzach, jakie odmiany wy uprawiacie, z jakimi mieliście najmniej problemów, no i które są wasze ulubione, a na razie do następnego. Pa!